jeżeli ktoś pyta mnie o muzykę tradycyjną, to jest po prostu dla mnie żywioł, naturalny, zupełny żywioł, który wypływa od znakomitych muzyków, którzy wprawdzie grają bardzo proste dźwięki, ale to są dźwięki, które są doprowadzone do maestrii. I to jest też taka nuta, która sprawia, że człowiek nie może ustać w miejscu. To jest też kawałek tego, co ocalało, jest wciąż żywe i to mnie bardzo cieszy. Ja za każdym razem, kiedy jestem, a czasem mam okazję, czy jeździć na spotkania, czy na tabory, to widzę, jak młodzi ludzie też to chwytają i też zamierzają kontynuować tą linię ojców, dziadów, pradziadów i uczyć się grać nutę czystą, czyli też taką, która dla danego regionu jest charakterystyczna i nie jest gdzieś skażona jakimiś naleciałościami. To jest cały czas taka kultura, która żyje i myślę, że ma się świetnie i mam nadzieję, że przetrwa jak najdłużej. A ci wspaniali ludzie tutaj na Jarmarku Jagiellońskim i przy okazji dzisiejszego koncertu, no to będzie i jest wulkan energii. To jest też ciekawe połączenie, gdzie widać, jak muzyka tradycyjna inspiruje też, czy popycha do przodu współczesnych artystów, którzy robią kompletnie inne rzeczy, grają zupełnie inne nuty, przede wszystkim grają z nut, ale przecież to jest dokładnie to samo. Miłość do muzyki, ucho, okazuje się, że ucho i to wyczucie to jest najważniejsza rzecz. Niby są oddzielnie, a spotykają się na jednej scenie, żeby stworzyć jedno wspólne dzieło i ja myślę, że to jest potęga po prostu. Dzień dobry, nazywam się Czesław Mozil i mam wielką przyjemność grać razem z zespołem Dobrzy Liniacy. Miałem przyjemność brać udział w projekcie Szlakiem Kolberga w telewizji polskiej. Odwiedziłem pana Sławka, przyjechałem do małej wsi odwiedzić pana Sławka, który mnie nauczył grać pieśni, melodie ludowe. I do takiego chłopaka jak ja, który jest emigrantem, który żył 23 lata poza Polską, no to nie ma piękniejszego prezentu niż móc się zapoznać z muzyką ludową, tradycyjną i też czasami mylą mi się te termy. I dzisiaj mam swojego przyjaciela Marcina Benemu z Danii, przyjechał do Lublina i mamy przyjemność dzisiaj wystąpić, zagrać 3 kawałki właśnie z zespołem Dobrzy Liniacy, tak, z panem Sławkiem i ekipą. No i tyle. I żeby nie było, folklor czy muzyka tradycyjna, ona zawsze była. Jeżeli coś jest męskim graniem, to to, co dzisiaj będzie się działo, to jest męskie granie, bez ściemy. Jeżeli nie znasz swojego folkloru, to co będziesz pisał piosenki? Co będziesz się stawiał? Więc cóż, jest to wielka przyjemność i staram się jak najbardziej. Moje paluszki są naprawdę nie takie szybkie jak pana Sławka albo mojego kolegi Marcina. Tak samo nie są takie szybkie jak Marysi, ale za to mam przyjemność śpiewać tak wysoko, że nawet nie potrafię. A teraz czas na to, żeby pokazali się nasi artyści i już ostrzymy zęby, bo teraz przenosimy się na pogranicze łęczycko-łowickie. Jak pisze o nim Oskar Kolberg, Kujawy mają właściwy sobie taniec zwany kujawiakiem. Składa się on z 3 tańców, coraz to szybszych, nacechowanych obrotem. Są niemi. Pierwszy chodzony, czyli polski. Drugi ocipka lub odsipka, czyli kujawiak właściwy. I trzeci ksepka, czyli Mazur lub obertas kujawski z tańców tych najprędszy. Najprędszy, to się za chwilę okaże. A Dobrzelin to miejscowość, która stała się kolebką kapeli Dobrzeliniacy, którzy już pojawili się na scenie. A to przyznać trzeba muzyczne chwaty, jakich mało, o tym się przekonamy. Kapela gra oberki, kujone polki, a to, co przede wszystkim dzisiaj będzie nas czarować, to kujawiaki. Dobrzeliniaką przewodzi znakomity harmonista Sławomir Czekalski. A gościem tegoż odcinka telewizyjnego oraz gościem dzisiaj na scenie jest piosenkarz, kompozytor, akordeonista, osobowość telewizyjna. Jak sam mówi o sobie, o swojej muzyce, twórca alternatywnego popu z podtekstem punkowym. Lider polsko-duńskiego zespołu Czesław Śpiewa, Czesław Mozil.
Zatem powitajmy ich serdecznie. Sławomir Czekalski, harmonia polska trzędowa, Marysia Stępień skrzypce, Mieczysław Stańczyk baraban, to kapela Dobrzeliniacy oraz Czesław Mozil i Martin Benebo. Ludzi burzy. Graj, grajczyku, będziesz w niebie, a skrzypeczki koło ciebie. Bębenista trochę dalej, bo bębenek mocno wali. Harmonista i skrzypista porodzili antychrysta, a bębnista jeszcze chodzi, nie wiadomo co porodzi.
wróbelki, ale tak sobie ćwierkały. Oj, że chłopak galanty, a wróbelek taki mały. O serce, moje serce, ale na dwoje siedzieli. Ale jedna strona płacze, a druga się weseli. O, leciały wróbelki, ale tak sobie ćwierkały. Oj, że chłopak galanty, a wróbelek taki mały. Dziękuję Państwu. Teraz przeniesiemy się do bardzo ciekawej krainy, bo przenosimy się na Kurpie do Puszczy Zielonej w okolice Myszyńca. A pisze o niej Oskar Kolberg. Puszcza Myszyniecka. Nie ujrzysz tam, jak tylko wydmy piaszczyste, obszerną przestrzeń ziemi, lotnym piaskiem zasypaną i pod uprawy mniej zdatną. Bagna błotniste i lasy nikczemne, bo na lichym gruncie nawet sosnowe drzewo krzywo rośnie. Jeżeli jednak chcesz odtworzyć dawną polską przeszłość, idźże tam wytchnąć i spożywać miód pod szumiącym niegdyś gęstym borem. I to właśnie z tych okolic pochodzi nasz kolejny gość, a właściwie za chwilę gospodarz tej sceny, czyli pani Bronisława Świder, którą serdecznie zapraszamy już na scenę. To jest naprawdę wspaniała osobowość. Dzięki pani Bronisławie odkryjemy moc kurpiowskich pieśni, bo to na Kurpiach zachował się najbardziej archaiczny sposób śpiewania. Surowy, a jednocześnie bogaty w formy i ozdobniki. Czysty, nieskażony żadnymi muzycznymi wpływami spoza regionu. I proszę państwa, to jest taki moment, kiedy rzeczywiście zetkniemy się z czymś, co jest najbardziej prawdziwe i pierwotne. A towarzyszy jej znakomity śpiewak, autor piosenek, kompozytor, etnomuzykolog, scenarzysta, niespożyty popularyzator pieśni polskich przekazywanych od pokoleń wyłącznie w tradycji ustnej, wykonywanych w skalach nietemperowanych. Adam Struk. Proszę państwa, Bronisława Świder i Adam Struk. Które nie Jasiu, które nie Jasiu, pojedziesz, ciepło
Cię ponad lesią, Cię bez zieś. Zielonodruska, zielonodruska, pojada do mej dziewczyny, do mej jedynej narada. A coż tam będzie, a coż tam będzie, zarada, kiedy dziewczyna, kiedy jedyna nie gada. Oj, będzie ona, oj, będzie ona godała, kiedy przyjechać, kiedy przyjechać kozała. Ty nie przyjeżdżaj, ty nie przyjeżdżaj w sobotę, bo banda ganiała, bo banda ganiała robota. Tylo przyjeżdżaj, tylo przyjeżdżaj w niedziela, to cię łozańko, to cię łozańko ościela. Dobry wieczór Państwu. Pani Bronisławo. Kto w niedzielę Górzałecka przyje, w poniedziałek to się nie umije, we wtorek wędruje i tak sobie wzięło Górzale mądruje. We wtorek mądruje i tak sobie wzięło Górzale mądruje. A we środę dałoby się napsić, a we czwartek dziewczyna obłapsić, a w piątek sobota trzeba sobie obrachować robota, a w piątek sobota trzeba się obrachować robota, a w dzień obocie szwata niedziałecka, przyłowi się przyło Górzałecka i to tak dzień po dzień. Lubi się Górzałecka w każdy dzień i to tak dzień po dzień. Przyłobi się Górzałecka w każdy dzień. I z tym Państwa zostawiamy. Dziękujemy. Jak większość osób, które znam, nie mam na co dzień styczności z muzyką tradycyjną, dlatego to spotkanie, które było
sprowokowane produkcją serialu Szlakiem Kolberga, było dla mnie w bardzo przyjemny sposób szokujące dla mnie. Myślę, że wszyscy mamy pewną taką ideę dotyczącą muzyki tradycyjnej, opartą już na jej formach takich mocno przetworzonych i zapakowanych w taki, że tak powiem, sposób, który teoretycznie sprawia, że ta muzyka ma być łatwiej strawna dla niewprawnego ucha, ale okazuje się, że w momencie, kiedy stykamy się z tą, przynajmniej ja, kiedy się stykam z tą właśnie surową, żywą formą muzyki tradycyjnej, taką, która jest cały czas po prostu autentyczna, od razu wtedy pojawia się takie zrozumienie, dlaczego ona jest tak ważna, dlaczego jest tak inspirująca i dlaczego coś, czego nie ma w tych formach dostosowanych i zmiękczonych i takich spopularyzowanych, można powiedzieć, od razu dociera, że jest to po prostu żywe, surowe, w pewnym sensie szokujące, no i takie bardzo inne, bo jednak rytmy mazurków, które ja znam z szkoły muzycznej, umówmy się, przekazanych przez kompozytorów znanych nam jako klasyczni, no to jest kompletnie co innego, więc to jest bardzo dobre było w tym spotkaniu. Fajnie, że tak się człowiek spotka i w ogóle pośpiewa sobie inną muzykę, nie tylko tę swoją cały czas. No bo można też i zrozumieć trochę tej innej muzyki, posłuchać i pośpiewać sobie. Bo mi to jest coś piękne, ta muzyka nasza naprawdę, jak ktoś rozumie, bo to trzeba kochać. Muzykę trzeba po prostu ją pokochać, w niej się wychować, żeby ją zrozumieć. A jak się ją kocha i rozumie, to dopiero jest coś. Człowiek tym żyje, by człowiek pofrunął do nieba naprawdę w tym śpiewie i to jest to właśnie. Taki w swoim żywiole człowiek żyje. Mi to jest takie drugie życie, ta muzyka, ja ją bardzo kocham. No i chciałabym, żeby naprawdę młodzi to pokochali i żeby im to przekazać. Przenosimy się teraz na Radomszczyznę Zachodnią do krainy Mazurków. A Oskar Kolberg tak pisze. Rozpoczyna się taniec, a tak zajadle, że cała chata drży. Okno brzęczy i zdaje się runie lada chwila na głowy tańczących. Młodzież, gdy pragnie się zabawić, tańczy oberka bez przerwy i przyśpiewuje piosenki. I teraz widzimy, że na scenę zbliża się wielkie pianino. To trochę zdradza tajemnicę, ale jeszcze nie odkrywamy całości. We wsi Gałki Rusinowskie urodziła się wspaniałej urody wewnętrznej i zewnętrznej pani Maria Siwiec, która jest jedną z najwybitniejszych śpiewaczek ludowych, a której unikatowy głos, naturalna emisja i sztuka improwizacji łamie niejedno serce, zachwyca badaczy kultury ludowej, no i oczarowuje umysły. Gałki zresztą i okoliczne wsie są znane z bogatej tradycji śpiewaczej i mazurkowej nuty instrumentalnej, wykonywanej przez skrzypków, harmonistów i basistów. Okolica, i to jest znak dla wszystkich tych, którzy jeszcze siedzą, a zapewniamy, że długo już nie posiedzą. Okolica słynie także ze słynnych tancerzy i tancerek i zapewniamy, że pani Maria Siwiec do nich należy. Zaświadczam osobiście. Drodzy Państwo, do Marii Siwiec przyjechała w odwiedziny równie urocza pianistka, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Jej głos rozpoznawalny jest niezależnie od kontekstu, w jakim się pojawia. Sama zaś określa swoją twórczość progresywnym popem. Gaba Kulka. Zatem powitajmy Maria Siwiec, Gaba Kulka, Agnieszka Niwińska, Mateusz Niwiński i Mariza Nawrocka. Zasnęła Zosinia pod lelią przy sercu.
co ty robisz? Ja do ciebie idę, a ty se śpisz. Chodziłem do ciebie 4 lata, tyśmy mówiła, że sierota. Jom sierota, tyś nie mogła. Powiedzmy Jasiniu, co więcej mógł. Ja tobie mówiłem serą prawdę, że ja cię zasunę prą nie będę. Ojciec z matką my nie dają, to inny bogacki iść kazają. Nie chcę ja bogacki z dolarami, wolę ja jednej są z poduskami. Jedno robi, Boga prosi, Boga to blisko to się wynosi. Pójdę do ogrodu zielonego i tam sobie jest teraz zapłacę. Ojcze z matką, co robicie? Co mi te bogackie brać kazecie? Ojcze z matką, co robicie? Co mi te bogackie brać kazecie? Nie chcę robić żadnych planów więcej. Nie rozpaczam, ja po prostu chcę iść spać. Nie chcę śnić miłości czy pieniędzy. Kiedy skończy się świat, zasłoń. Kiedy skończy się świat, obudź mnie. Kiedy skończy się świat, chcę zobaczyć jaki kolor będzie miało niebo nad tym miastem, miało niebo nad tą rzeką, miało niebo nad tym państwem, miało niebo, a już nie ma. Kiedy skończy się świat, zasłoń. Kiedy skończy się świat, obudź mnie. Kiedy skończy się świat, chcę zobaczyć
Teraz trudne. Oj, o moja Gabuniu, oj, tak krótko się znamy, oj, za to se w Lublinie, a dzisiaj pośpiewamy, oj, za to se w Lublinie, a dzisiaj pośpiewamy. Ojej, jedź! Oj, siądę na konika, oj, który lekko niesie, ale tylko nie dziewczynę na w kalinowym lesie, ale tylko nie dziewczynę na w kalinowym lesie. Oj, w kalinowym lesie, oj, w kalinie, ale daj dziewczyno buzi, a bo cię to nie minie, ale daj dziewczyno buzi, a bo cię to nie minie. Ojej, jedź, a nie załóż! Oj, w kalinowym lesie, oj, diabeł babę niesie, ale przystorna chojoka, a tej babą buzioka, ale przystorna chojoka, a tej babą buzioka. O dzisio! Oj, bodaj się zapadło, oj, pod konikiem bagno, ale co ja się nachodziła, to dziewczyny darmo, ale co ja się nachodziła,
koncert jest wyjątkowy. Bardzo się cieszę, że warsztaty kultury wpadły na ten pomysł, żeby coś, co wydawało się być jednorazowym wydarzeniem, jednorazowym spotkaniem zapisanym jedynie dla pokoleń na taśmie filmowej, że to się jakby rewitalizuje. Czyli ci artyści, którzy po raz pierwszy spotkali się na planie filmu Michała, mają szansę, mają okazję i taką możliwość, żeby się spotkać ponownie. Dlatego, że jak wiem, wiele z tych spotkań było bardzo intensywnych emocjonalnie i muzycznie. I dzisiejszy szybki bardzo świat daje mało okazji do tego, żeby takie satelity, które gdzieś tam biegną, każdy swoją drogę, każdy swoim tempem, ponownie się spotkały. A my teraz, Rześko, prawda? Rześko, zdecydowanie Rześko. My teraz, Rześko, ruszamy na Kielecczyznę, by poznać najbardziej korzenną muzykę tamtych okolic. A Oskar Kolberg tak pisze. Niemała siła i czerstwość jest tego ludu. Mężczyzna bowiem lubowzrostu nie nazbyt wysokiego, jest jednak krępy i szerokich pleców. Mocne jego barki dźwigają wielkie nieraz ciężary, a siła muskularna rąk niejednemu, który by go w gospodzie zaczepił, dałaby się we znaki. Zaraz przekonamy się, że Oskar Kolberg miał rację i niewiele się do tej pory zmieniło. Jak mało gdzie usłyszymy tutaj znakomite składy orkiestrowe i to jest niesamowita gratka. Składy grające muzykę wiejską, oberki, mazury, walce, polki, szoty, kozaczki, no i oczywiście tańce, bez których nie odbędzie się żadne spotkanie na instrumentach. Proszę Państwa, zespół już wchodzi. Na przeróżnych uroczystościach na Kielecczyźnie gra się jeszcze dokładnie to, co grało się tam zawsze. Niekwestionowanym mistrzem gry na klarnecie i saksofonie jest pan Stanisław Witkowski, lider zespołu Tęgie Chłopy. Prawda, że tęgie? Oj, coś widzę, że nie bardzo tęgie. Jak bardzo tęgie są Tęgie Chłopy? Wzrostu niezbyt wysokiego, jednak krępy i szerokich pleców. Stanisław Witkowski. Jak na załączonym obrazku, naprawdę. A na scenie już Stanisław Witkowski i Tęgie Chłopy, Michał Żak, Szczepan Pospieszalski, Mateusz Kowalski, Maniucha Bikont, Dorota Murzynowska, Maciej Filipczuk, Ewa Grochowska, Marcin Żytomirski i Michał Maziarz, ale to jeszcze nie wszystko. A gościem tego składu zawołanego jest muzyk znany m.in. z zespołów Śmierć Kliniczna, Manam, Tiebreak, Gral, WW. Grający na wielu różnych instrumentach, saksofonie, fletach, klarnecie basowym itd. Śpiewa też techniką alikwotową. Od lat komponujący dla filmu, teatru oraz dla innych artystów. Producent wielu przedsięwzięć plenerowych. Mateusz Pospieszalski.
Tęgie chłopy. Mój ojciec był dyrektorem szkoły muzycznej, kształcił się w Poznaniu, gdzie pracowali na muzykologii państwo sobiescy, Marian i Jadwiga Sobiescy, bardzo znani folkloryści.
muzykolodzy i ojciec u nich dodatkowo chodził na zajęcia, zaprzyjaźnił się z nimi i potem już po skończeniu studiów, gdy pracował jako dyrektor muzyczny w Kielcach, zetknął się tam na żywo z młodymi chłopakami, którzy przychodzili ze wsi do szkoły muzycznej. Wszyscy grali na akordeonach i wszyscy grali muzykę ludową, innej nie znali. I te studia z państwa sobieskimi i potem te doświadczenia kieleckie spowodowały, że ojciec jeszcze głębiej się zainteresował folklorem. Potem pracował w Lublinie w szkole muzycznej i był jednym z założycieli, organizatorów festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu, który do tej pory istnieje. I ten festiwal to była wtedy taka dość niszowa impreza, bo to nie było muzyka ludowa po okresie stalinowskim, gdzie była lansowana taka wariant radiowy, robiony przez pseudoprofesjonalistów, wariant muzyki ludowej. Tutaj był to właściwie jedno z nielicznych miejsc, gdzie była prezentowana autentyczna muzyka ludowa. I ja tam z moim ojcem jeździłem jako nastolatek i nawet licealista na te festiwale i tam mimochodem słyszałem te rzeczy. No oczywiście nie wiem, dlaczego tak się stało, że to jakoś jako swojskie, taka była atmosfera ogólna, że jakoś tym się głębiej wielu ludzi nie interesowało. Na przykład była moda na rocka, na jazz, wszyscy grali muzykę miejską i amerykańską. Nigdy nie powstawały zespoły na przykład czastuszkowe, zamienne. Dlaczego nie rosyjskie jakieś? To było lansowane wręcz, nie? Odwrotnie, my wszyscy chcieliśmy być jak najbardziej zbliżeni do Ameryki, do Zachodu. No i ja niestety uległem tej modzie, grałem na skrzypcach jazzowych, grałem w zespole jazzowym różnych i dopiero teraz przypominam sobie, co słyszałem w młodości. Oczywiście miałem różne epizody też z ludową muzyką, bo mój ojciec jest autorem encyklopedii muzyki ludowej, a szczególnie działał Lubelszczyzna. I tam też bywało, że na potrzeby tego wydawnictwa spisywałem partytury, partie tych improwizowanych zespołów ludowych. No i tutaj to już była wtedy, musiałem posłuchać kilka albo kilkanaście razy takiego utworu i to mi się, na pewno ten idiom muzyki ludowej mi się wbijał do głowy. No i zawsze jak była jakaś okazja, a niestety była bardzo rzadko kiedyś, jeszcze 20 lat temu czy 10, żeby jakieś muzykę ludową taką grać, to zawsze bardzo chętnie się podłączałem. No i mnie zaprosili parę lat temu organizatorzy takiego cyklu folklorystycznego telewizji polskiej Kultura, żebym nie pojechał na Biłgorajskie i tam z muzykami ludowymi coś pograł, pokazał moje związki z taką muzyką ludową, z korzeniami wręcz. No więc bardzo chętnie się zgodziłem i wtedy tam byłem kilka dni, grałem, byłem na warsztatach, nauczyłem się grać na suce biłgorajskiej. Ma pan Stanisław 80 lat, no i okazuje się, że właśnie jest bardzo żywym pomnikiem dawnej muzyki i opowiada niebywałe rzeczy. I oni grają te piosenki, melodie sprzed 100, nawet 200 lat. No i to jest bardzo ciekawe. No mentalność, oni grali na weselach, więc tu przygody mają weselne, mają. Z kolei inny muzyk mówi, że 40 lat kładł Lastrico w Nowej Hucie, na wielkich budowach, w Warszawie, Pałac Kultury i ciężką pracę wykonywał, a jednak teraz od dziecka słyszał, jak rodzice, dziadkowie grali i teraz właśnie na emeryturze może być muzykiem, prawda, zawodowym, ludowym. Będziemy tutaj, czyli będzie trochę jak w domu, bo zostajemy na Lubelszczyźnie i przenosimy się na Roztocze Zachodnie, a konkretnie w okolice Janowa Lubelskiego. Co na to Oskar Kolberg? Lud lubelski wyznania rzymskokatolickiego jest tu, jak wszędzie prawie u nas, nader religijnym w przypisywaniu przepisów Kościoła katolickiego, ale zarazem i wielce zabobonny. Wszystko złe, jakiego dotyka, przypisuje działaniu wrogich mu sił nadprzyrodzonych. Oskar Kolberg tak groźnie trochę o mieszkańcach, ale to przecież nieprawda. Za chwilę przekonamy się, bo to jest także kraina skrzypiec, bębenka i przepięknych pieśni. I to stąd właśnie pochodzą pan Stanisław Głaz, Zbigniew Butryn i Bronisław Rawski. I to tutaj oni już zapraszamy na scenę naszych bohaterów. I to tutaj królują starodawne oberki i polki. Nie masz ci takich skrzypiec i nie masz ci takiego bębenka.
Proszę Państwa, a niesforny skrzypek, który pojawił się już na moment przy Tęgich Chłopach, to kompozytor muzyki współczesnej, muzyki filmowej, skrzypek jazzowy, dyrygent, który ma na koncie ponad 50 utworów symfonicznych, kameralnych, tworzy muzykę do filmów fabularnych, telewizyjnych, do sztuk teatralnych. Jest autorem ponad 100 popularnych piosenek, utworów dla dzieci. Jak piszą o nim, jego muzyka pięknie kształtuje codzienną rzeczywistość przez dobroć, ład i harmonię. Krzesimir Dębski. I właśnie o tym wszystkim przekonamy się za chwilę. Gorąco przywitajmy jeszcze raz Stanisław Głaz, Zbigniew Butryn, Bronisław Rawski i Krzesimir Dębski.
Dla mnie muzyka tradycyjna to jest muzyka, której my jako chłopcy, którzy wychowaliśmy się, i chłopcy, dziewczęta, którzy się wychowaliśmy w socjalizmie polskim, nie znaliśmy, bo kojarzyła się nam ona z Cepelią, no, taką Cepelią czasami lepszą, czasami gorszą. Były takie kapele jak Mazowsze czy Śląsk, które prezentowały wysoki poziom, ale jednak taka prawdziwa muzyka tradycyjna była nam nieznana. Czasami ktoś tam gdzieś tam podjął taką nutę na imprezie, na weselu i to była zawsze jakaś sytuacja świeża, jakiś ewenement. Stąd ja z dużym zainteresowaniem i z ciekawością śledziłem różne takie właśnie rekonstrukcje muzyczne od działań kapeli ze wsi Warszawa, czy chociażby jeszcze bardziej bliżej źródeł będącego zespołu Janusza Prosinowskiego, aż wreszcie przywiodło mnie do spotkania z góralami. I tutaj muszę dodać od siebie, że ta muzyka jest mi wyjątkowo bliska, mimo że po prostu jestem z nadmorza, prawda, więc jakby morze, a góry to dość daleko w wydaniu polskim, ale ta muzyka przede wszystkim no, jest mi bliska dlatego, że jej charakter, taki bardzo żywy, narwany, taki powiedziałbym nawet zmysłowy mocno, jest mi bliski. Do współpracy z panią Stanisławą Galicą-Górkiewicz doszło przy okazji nagrywania programu Szlakiem Kolberga dla Kultury
I tu znowu rzuciło mnie jakoś szczęśliwie na takie dosyć znajome wody, ponieważ spotkałem się z znajomej, przy okazji też bardzo inspirujące, bo spotkałem się z dwójką, moim zdaniem, najciekawszych, jak dla mnie oczywiście, propagatorów, tudzież wykonawców muzyki góralskiej. I pani Stasia, i Krzysiek Tremiana-Tutka to są ludzie, którzy reprezentują bardzo poważne i istotne szkoły muzykowania po góralsku. Pani Stasia jest uczennicą słynnej Dziadońki, która była no, taką słynną skrzypaczką gminną oraz przy okazji też mówi się o tym, że była jedną z ostatnich z bujniczek. No i miała zwyczaj prać po głowie smyczkiem, jak coś nie pasowało. Pani Stasia nie prała, bo pani Stasia była po prostu no, świetnym muzykantem i tak to zostało. I ta tradycja pani Stasi muzykowania góralskiego jest bardzo taka, powiedziałbym, tradycyjna, akuratna. Krzysiek troszeczkę, mimo tego, że wywodzi się z tej samej szkoły tradycyjnej, troszeczkę bardziej miesza w gatunkach, bo jednak po prostu stara się tę muzykę, którą dostał w wschodzie od taty, w ten sposób zachować, żeby po prostu żeby ją zderzyć z muzyką współczesną z innych regionów. Powiedzmy, czy to muzyka, jak pewnie wiemy, z Karaibów, czyli reggae, czy jazz, prawda, czy rock and roll, ale cały czas z dużym bardzo poszanowaniem tradycji. Więc jak miałem szczęście, to właśnie, że w programie od razu trafiłem na dwie osoby, które mi pokazały, na czym polega góralszczyzna, no i trzymam się tego doświadczenia. Jestem tutaj bardziej uczniem, obserwatorem, uczestnikiem niż kreatorem, ale może ktoś razu i tak się zdarzy, że po prostu, że jakoś ta muzyka się też przebije do mojej własnej. Na razie po prostu się uczę, słucham i staram się być uważny. A my teraz zakończymy naprawdę z przytupem. Ja mam nadzieję, że kierpce już wypolerowane, bo za chwilę ruszymy na Podhale, a konkretnie do Bukowiny Tatrzańskiej i przyszykujmy się na bardzo mocne emocje i mocne połączenie. Oskar Kolberg pisze tak. Góral osobliwie wesoły, gdy mu wiosna zaglądnie w okienko. Wówczas porzuca dom, rodzinę, bierze psy ze sobą i wypędza owce na Tatry. Tam buja śpiewem radośnie, niech jego nuta dzwoni doliną, żonie i dzieciom. I w tych właśnie dolinach urodziła się Stanisława Galica-Górkiewicz, wybitna prymistka i zasłużenie, uwierzcie mi Państwo, grająca pierwsze skrzypce nie tylko na scenie. Pani Stanisława uczyła się grać u znakomitej prymistki podhalańskiej Bronisławy Koniecznej Dziadońki, dzięki czemu ta muzyka, którą za chwilę usłyszymy, zachowała czystą, podhalańską, nieskażoną żadnymi innymi wpływami nutę. Pani Stanisława, to jeszcze koniecznie musimy dodać, to kobieta renesansu, bo nie dosyć, że śpiewa, nie dosyć, że gra, nie dosyć, że pisze, to jeszcze znakomicie zajmuje się propagowaniem kultury podhalańskiej. Kocha Bukowinę i stamtąd wyszła i za chwilę zobaczymy, jaka wielka jest to miłość. A przyjechał do nich w gości. Wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista, poeta, prozaik, aktor, scenarzysta, niepokorny eksperymentator, skąd ja to wziąłem? Z internetu. Proszę Państwa, którego osobowość można określić mianem współczesnego Janosika. Tak o nim mówią. I specjalnie dzisiaj, na dzisiejszy wieczór, proszę Państwa, wiadomość bezpośrednia. Tymon Tymański powiedział, że dzisiaj wyjątkowo, specjalnie na ten wieczór gra na trzeźwo. Dlatego bardzo proszę o wyrozumiałość. Nie jest łatwo na trzeźwo. Ciekawe, czy to samo można powiedzieć o góralach. Proszę Państwa, Stanisława Galica-Górkiewicz, Grzegorz Nowak z Karczmy, Wojtek Nowak z Karczmy i Paweł Gacel wraz Tymon Tymański. z Tymonem Tymańskim.